Myślę, że to jest niesamowite doświadczenie, warsztaty muzyki niezwykłej, które gromadzą ponad 300 osób z całej Polski, które zjeżdżają się do tego miejsca tak ważnego dla polskich dominikanów, po to, żeby doświadczyć piękna muzyki, żeby doświadczyć piękna liturgii i wyjechać stąd ubogaconym, przepełnionym Bożym pięknem, by z tego doświadczenia uczyć się i z tego doświadczenia korzystać gdzieś w przyszłości. Dlatego one są niezwykłe. Ja bym powiedział, że nazwa może jest dobra marketingowo, ale w rzeczywistości mówi o muzyce zwykłej, albo może takiej, którą chcielibyśmy uważać za zwykłą, która powinna być liturgiczną codziennością. Z różnych powodów nie jest. Jest to w pewnym sensie wizja, też marzenie, jakbyśmy sobie ją wyobrażali, no ale jakoś trzeba to wyrazić i samo to wyrażenie tego marzenia jest okolicznością niezwykłą. I think the beauty can kind of connect with the liturgy and the meaning. I've been interviewing a lot of people lately, a lot of participants at the workshop, and a lot of them have said that the music is a part of the liturgy. They don't see it as separate things. I to jest najpiękniejsze chyba w tym, że przy użyciu pięknych melodii, harmonii, pięknych rytmów również dotykamy tak naprawdę treści tej muzyki, czyli słowa. Ale nie tylko w znaczeniu lirycznym, ale w słowa jako logos. Dotykamy samego Boga. I dlatego to jest niezwykłe, że korzystamy z dźwięków po to, żeby dotknąć samego Boga. Podczas liturgii mszy świętej one wybrzmiewają zupełnie inaczej, to znaczy są przeżywane przez wykonawców i stanowią żywą muzykę i żywą modlitwę. I to jest ta niezwykłość. Dla mnie najbardziej istotne jest takie moje osobiste przeżycie duchowe, gdzie Bóg pokazał mi jakieś moje słabości, ale oczywiście z taką ojcowską miłością. Nie robił tego na siłę, tylko na tyle, ile mogę. Nie muszę być idealny, ale że właśnie to, o czym dzisiaj ojciec Jurczak mówił na kazaniu, że mam pokazywać innym drogę do Boga i właśnie tą moją służbą, tą moim kantorowaniem. I no, myślę, że to jakoś we mnie zostanie. Wydaje mi się, że każda edycja warsztatów wydaje jakieś nowe owoce, innego typu. Na co ja bym zwrócił uwagę, to przede wszystkim jakby sam moment, w którym uczestnicy zachwycają się piękną muzyką i jeśli nawet nie uda im się w parafiach wykonywać tego repertuaru, bo nie ma odpowiednich wykonawców, bo są jakieś przeszkody innego typu, ale zawsze jest gdzieś zasiane w każdym z uczestników takie przeświadczenie, że musimy robić wszystko, żeby ta liturgia była piękna. Odkryłam w tym, że za pomocą muzyki mogę wyrazić bardzo wiele, jakby nie tylko treści, ale też nie wiem, tego, co czuję. Dla mnie najważniejsze w tych warsztatach jest przede wszystkim kontakt z ludźmi, którzy to są, bo nawet jeśli jakby mam już jakiś poziom muzyczny i już niektóre rzeczy po prostu są dla mnie łatwe, to w jaki sposób inni ludzie to przeżywają i to, jak się dzielimy tymi spostrzeżeniami, jakby pomaga mi poszerzyć swój obraz na muzykę. Klimat i to wszystko, co tutaj jest, tworzą ludzie, którzy tutaj przyjechali. Każdy wkłada w to niesamowitą cząstkę siebie, która jest indywidualna, oryginalna, nie? I po prostu w tym wszystkim czuć Ducha Bożego i to jest chyba ta niezwykłość, to piękno. Uczestnicy, którzy przyjeżdżają na te warsztaty, przede wszystkim chcą na nie przyjechać. I to jest absolutnie podstawowa baza w ogóle do jakiejkolwiek pracy, znaczy owocnej pracy i takiej pracy, w której tworzy się bardzo rodzinna atmosfera. For me it's quite marvelous that people comes around from all the different countries and we sing together and the language is not that important as the music. Music makes everything equal. Ideą tych warsztatów nie jest koncentrowanie się na sobie. W tym roku chcieliśmy, by tym hasłem przewodnim było słowo, fraza, którą doskonale znamy z liturgii. Święty, święty, święty. Bardzo podoba mi się podejście prowadzących, którzy próbują nam przekazać, co zrobić, żeby ożywić ten śpiew. To znaczy, żeby właśnie przestały to być kwadraty, które my widzimy w zapisie,
a żeby to się stał rzeczywisty śpiew, który później możemy wykonywać. Uczestniczyłam w grupie Polski Śpiew Ludowy. Nauczyłam się zupełnie nowych rzeczy, zupełnie innej artykulacji, takiej nieklasycznej, jak przyzwyczajona jestem w chórze. No i to było takie odkrywcze, bo takie rdzenne i takie słowiańskie i takie nasze polskie. Mamy okazję dotknąć różnych stylów muzycznych, różnych kultur, różnych technik wykonawczych i myślę, że to jest bardzo wyjątkowe spotkanie. Jak w soczewce spotykają się niemalże wszystkie rodzaje muzyki liturgicznej lub tej związanej z liturgią, którą się zajmujemy w ciągu roku. Moim ulubionym momentem warsztatów jest chyba popołudnie, kiedy wszyscy rozchodzą się, aby śpiewać to, z czym najbardziej jak gdyby się utożsamiają, może coś, czego najbardziej chcą się nauczyć. Ludzie mogą uczyć się dyrygować chórem, mogą uczyć się śpiewać lepiej, mają indywidualne konsultacje i w tej wielości jest pewna jedność. Wspaniale było mi tu być, wspaniale było mi doświadczyć takiego cudownego kontaktu z innymi ludźmi. Jestem wręcz zauroczony, a nawet i wstrząśnięty otwartością. Też takim ogromnym poziomem zaufania u uczestników i uczestniczek warsztatów. Czymś niesamowitym na tych warsztatach było też doświadczenie bogactwa Kościoła i różnorodności Kościoła. Myślę, że jak spytać różnych naszych uczestników, to każdy ma to samo przeświadczenie. Doświadczenie, głębokie doświadczenie piękna, które jest związane z doświadczeniem Pana Boga poprzez liturgię, poprzez śpiew liturgiczny. Myślę, że te warsztaty muzyki niezwykłej to jest prawdziwy festiwal piękna. Festiwal miłości Pana Boga, który objawia się w liturgii i którego doświadczamy także poprzez muzykę liturgiczną.